Siemanko wszystkim, Maciej Pietrowicz z tej strony, kanał Muscle Power. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o suplementacji. Suplementacji na pewno niezbędnej dla wielu osób trenujących tak naprawdę na poziomie amatorskim, dla osób na poziomie średnio zaawansowanym oraz dla osób na poziomie, nawet bym powiedział, kulturystycznym. Jak wiemy, ciężko jest dostarczyć wszystkich elementów, które są niezbędne do funkcjonowania naszego organizmu po prostu z pożywienia. Podczas okresu redukcyjnego jest to, można powiedzieć, kompletnie niemożliwe. Podczas okresu masowego oczywiście, według mnie suplementacja nie musi być aż tak szeroka, przynajmniej jeśli mowa o różnego typu witaminach. Natomiast podczas okresu masowego suplementacja jest bardzo istotna, jeśli mowa o trawieniu, o naszej regeneracji i tym podobne, więc to jest temat rzeka. Natomiast nie będziemy dzisiaj mówić o różnicy między suplementacją podczas okresu redukcyjnego czy okresu masowego. Dzisiaj po prostu porozmawiamy na temat suplementów, które stosuję z Hero Labu i które stosuję na ten moment podczas początku okresu masowego i dlaczego akurat te produkty i co jest według mnie tak naprawdę konieczne do stosowania, aby ten proces był efektywny. Słuchajcie, będę leciał po kolei z produktami, nie będę tutaj tak naprawdę, nie widzę co jest z przodu, więc będę po kolei chwytał dany produkt i będę Wam mówił, dlaczego stosuję właśnie to, co pokazuję i dlaczego według mnie jest to warte stosowania. Zaczniemy sobie od lewej strony. Zaczynamy od carbo. Słuchajcie, bardzo wiele osób podczas okresu masowego, chociaż również podczas okresu redukcyjnego stosuje carbo, bardzo wiele osób stosuje również dekstrozę. Jaka jest różnica między carbo a dekstrozą, ponieważ też często spotykam się z tego typu pytaniami. Według mnie carbo u niektórych osób może powodować różnego typu problemy, że tak powiem, z układem pokarmowym. Ja podczas okresu masowego dość mocno, już takiego zaawansowanego, gdzie te trawienie już nie jest takie idealne, gdzie ilości węglowodanów, ilości białka są na tak wysokim poziomie, że bardzo łatwo jest przesadzić i no, te przyswajanie jest gorsze. Bardzo mocno odczuwam, jeżeli stosuję carbo. Natomiast na ten moment carbo u mnie pojawia się podczas jednostki treningowej, podczas wysiłku, jeśli mówimy przynajmniej o innych sportach, również może być stosowane. Natomiast podczas jednostki treningowej, jaka ilość, to również zależy od Waszej diety. U mnie na ten moment tylko i wyłącznie 30 gramów, więc carbo jak najbardziej wskazane, ale tak jak powiedziałem, wiele osób wyklucza carbo podczas okresu redukcyjnego. Wiadomo, różne są szkoły, nie mówię, że to jest konieczne, nie mówię, że trzeba te carbo brać podczas redukcji, ale również zdarzają się takie przypadki, że carbo podczas redukcji również bierzemy. Jak wiele carbo możemy stosować podczas okresu masowego? Do woli. Niektórzy będą stosować 30 gramów, niektórzy 50, niektórzy 20, niektórzy 70. Tak naprawdę wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak ciężki jest ten trening, jak ciężko trenujemy, jeśli mowa o treningu siłowym. I też tutaj warto zwrócić uwagę na to, że nie dla wszystkich te carbo jest potrzebne, ponieważ wiele osób początkujących, mimo że wykorzystałaby potencjał tego typu węglowodanów, tak naprawdę trenuje na tyle lekko, a takie osoby również, sobie trzeba o tym mówić, że niektórzy trenują lekko, że tak naprawdę carbo nie jest potrzebne, ale dla osób, które ciężko trenują, naprawdę carbo podczas treningu jak najbardziej wskazane. Kolejnym produktem jest białko. Tak jak widzicie, może wezmę wyżej, bo nie wiem jak to widać. Białko, też firma Hero Lab, ogólnie dzisiaj porozmawiamy głównie o firmie Hero Lab, ponieważ naprawdę fajne stężenia, fajne produkty. Białko. Dla kogo jest białko? Kiedy brać białko? Wiele osób nadal pyta o tego typu aspekty i teraz powiem Wam tak. Białko stosujemy jako zamiennik posiłku. Jako zamiennik, można powiedzieć, produktu białkowego. Czyli przypuśćmy, jeżeli mamy 100 gramów, przepraszam, troszkę choroba, jeżeli mamy 100 gramów kurczaka, piersi z kurczaka, to mamy tam 20 gramów białka. 200 gramów to mamy 40 gramów białka. Jeżeli nie mamy ochoty, właśnie mamy apetytu, już jest okres masowy dość tak powiem, zaawansowany i nie damy rady tego wszystkiego przejadać, ewentualnie mamy bardzo dużo mięsa na posiłek, przypuśćmy 400 gramów, możemy sobie użyć białka. Białka w prochu, które tak naprawdę bardzo lekko się trawi. Przejeść nie przejadamy, to tak naprawdę wypijamy, więc jest, że tak powiem, to bardzo szybka opcja, jeśli mowa o posiłku. No i oczywiście, jak wspomniałem teraz o tej szybkiej opcji na posiłek, jest to idealny produkt, aby wziąć ze sobą w podróż, na miasto, zjeść po treningu na przykład z kleikiem. Naprawdę świetnie się to sprawdza. Natomiast jeszcze wracając do meritum, do tego, o czym tutaj zacząłem mówić, jeśli mowa o białku. Pamiętajcie, nie ma odpowiedniej pory, aby stosować białko. Wiele osób nadal twierdzi, że białko najlepiej jest stosować po treningu, czy przed treningiem itd., itd. Słuchajcie, białko stosujemy po prostu jako zamiennik. Jeżeli mamy posiłek 100 gramów węglowodanów, 40 gramów białka, ok, jest taki posiłek, możemy zjeść te 40 gramów białka z kurczaka, z indyka, z innego źródła białka, czy na przykład mięso, czy jajka itd. Zawsze możemy zastąpić to białeczkiem. Według mnie super opcja i nie ukrywam, że podczas zaawansowanego okresu masowego
Stosuję tego białka nawet do 300 gramów dziennie. Ja jestem osobą, która białka je bardzo dużo, tak naprawdę około 80 gramów na posiłek, w zależności od tego, ile jest posiłków. Jeżeli jest 6 posiłków, to 70 gramów, jeżeli jest 5 posiłków, to około 80. No i powiem Wam, że nie jest łatwo, gdy węglowodany sięgają powyżej 1000, zjeść 400 gramów mięsa na posiłek. Oczywiście, jem takie 2 posiłki bądź 3 w ciągu dnia, ale na pewno 2 posiłki, a na pewno potreningowy to jest zawsze odżywka białkowa, często również przedtreningowy to jest również odżywka białkowa i bardzo mocno mi to tutaj pomaga, ponieważ jem ten posiłek szybko, on nie zalega mi na żołądku podczas treningu, po treningu również, gdy ten żołądek jest delikatnie skurczony, nie ma tego apetytu, również takie białeczko wcisnę, no a niestety mięsa nie dałbym rady, więc według mnie białko to jest taki must have, jeśli mowa o suplementach takich dodatkowych, które służą nam nie pod aspektem zdrowotnym, ale służą nam tutaj, jeśli mowa o pomocy w budowaniu masy mięśniowej czy podczas redukcji. Tutaj taka przetreningóweczka Gaspari. Przetreningówki według mnie powinny być stosowane tylko i wyłącznie przed ciężkimi jednostkami treningowymi. Oczywiście każdy trening jest ciężki, na każdy trening, do każdego treningu powinniśmy się przyłożyć bardzo mocno, natomiast według mnie tylko trening pleców, trening nóg, takie najcięższe jednostki treningowe, tylko wtedy powinny być stosowane przetreningówki. Dlaczego? Wiele osób bardzo szybko uzależnia się od stymulantów, od przetreningówek. Oczywiście wiele z tych przetreningówek to jest głównie kofeina, rzędu 200 mg, ale są również przetreningówki, gdzie ktoś sobie daje tyle miarek, że tej kofeiny wychodzi 500-600 mg. I nie mówię, że też tak nie robiłem, bo również tak robiłem. Ten trening jest przyjemny i tak dalej. Natomiast zjazd po treningu, brak apetytu po treningu, to jest najgorsze, co może być. Problemy z trawieniem również występują, ponieważ zawsze, kiedy jest okres masowy już taki dość zaawansowany, zawsze czuję tą przetreningówkę na żołądku, nawet robię nogi czy plecy, to czuję, że ta przetreningówka była wypita, jeżeli jest jej zbyt wiele, że tak powiem, zapodanej wcześniej, więc przetreningówki według mnie jak najbardziej są spoko, jak najbardziej możemy używać, tylko pamiętajcie, że też również mocno obciążają nasz układ nerwowy. Podczas okresu redukcyjnego ja osobiście byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że powinniśmy używać ich jak najmniej, ponieważ powinniśmy, ale stosowałem ich dużo przed każdym treningiem, a to tylko po to, aby ten trening był ciężki, aby był efektywny. Natomiast po takim treningu czułem się, już później ta przetreningówka schodziła, czułem się tragicznie. Następnego dnia nawet z rana, mimo że spałem dobrze i spałem całą noc, nadal czułem się słabo, więc czuć, że ten układ nerwowy jest obciążony dość mocno przez tego typu produkty, a tym bardziej, jeżeli są stosowane one ciągle non-stop i przez długi okres czasu, a tym bardziej, jeżeli są stosowane w wyższych dawkach, a jeszcze jak z innymi stymulantami, to tym bardziej. Kreatyna. Słuchajcie, wiele osób mnie pyta, kreatyna czy mono, czy jabłczan. Według mnie nie ma różnicy. Mono jest ok. Jestem, że tak powiem, fanem monohydratu kreatyny. W jakich dawkach? U mnie dziennie treningowy 5 gramów, dzień treningowy 10 gramów. Przed treningiem, w trakcie jednostki treningowej tak naprawdę nie będzie robiło to większej różnicy. Oczywiście smaków macie wiele do wyboru. Jeżeli ktoś ma tutaj szejki takie intra-workout, no to oczywiście fajnie byłoby te smaki dobrać, natomiast tutaj dużym plusem jest, że są z Hirolabu również kreatyny bezsmakowe. I to jest na pewno plus, ponieważ jeżeli mamy cytruliny, czy AKG, czy carbo, wszystko jest innego smaku, jeszcze damy kreatynę innego smaku i tak dalej, to naprawdę ciężko jest to wypić i też, no naprawdę jest to nieprzyjemne, a nie o to przecież chodzi, więc kreatynka u mnie w dni treningowe i nietreningowe przez 365 dni w roku. Też wiele pytań tutaj takich od osób, że tak powiem, które raczkują na siłowni, więc te pytania oczywiście rozumiem. Czy kreatyna zatrzymuje wodę w organizmie, czy możemy brać kreatynę na redukcję, przecież puchniemy. Musimy odróżnić wodę podskórną od wody w mięśniach, tak to nazwijmy po amatorsku. I tak naprawdę kreatynę stosując cały rok możemy wyglądać ciągle dobrze, nie będziemy opuchnięci i tym podobne. Kreatyna jest według mnie bardzo, ale to bardzo niedocenionym suplementem. Jest mega podstawowym suplementem. Każdy powinien kreatynkę naprawdę brać i wrzucić. Wiadomo, ceny teraz są dość wysokie. Jeśli mowa o kreatynie śmiesznie, to brzmi, że kreatyna jest droga i się o tym mówi. Natomiast teraz jest. No ale starczy na długo. No tutaj mamy ile? Chyba pół kilo, tak? Tak, 500 gramów, więc jeżeli stosujecie od 5 do 10 gramów, no to starczy Wam to na bardzo długo. Glutamina, Gaspari Nutrition. U mnie glutamina z rana, około 25-30 gramów codziennie. Codziennie wrzucam glutaminę. Według mnie bardzo dobry produkt, też niedoceniony produkt, wcześniej bardzo mocno negowany produkt. Natomiast glutamina podczas okresu masowego przyda się naprawdę dla każdego, tym bardziej, jeżeli tego jedzonka jest dużo, poprawi nam to tutaj na pewno nasze trawienie, przyswajanie produktów.
nasza praca jelit na pewno będzie na duży plus, a tym bardziej można tutaj wskazać osoby, które są zawodnikami. Jeżeli jesteś zawodnikiem, jeżeli wiesz, czym to się je, wiesz, jak wygląda suplementacja już troszkę grubsza niż tutaj, którą tu widzimy, to dobrze wiesz, że niektóre suplementy potrafią mocno tutaj namieszać, jeśli mowa też właśnie o trawieniu, a zawsze wszystkie materiały, które oglądam nawet i ze Stanów i również chłopaków tutaj u nas z Polski, wiele osób zawsze podkreśla, jak ważne jest trawienie i ja też zawsze podkreślam, że na masie czy na redukcji ogólnie najważniejsze w tym wszystkim to jest dieta, jedzenie i trawienie, tak? No, musimy to wszystko przyswajać i wszystko musi pracować na odpowiednim poziomie. Właśnie glutamina na pewno jest też takim nieodzownym elementem, jeśli mowa o suplementacji. Wiadomo, osoba lżejsza, na pewno mniejsza dawka, osoba cięższa, na pewno większa dawka, osoba, która je dużo, na pewno musi zadbać o to mocniej, natomiast tutaj mamy puszeczkę, nie jest ona zbyt duża, mi starcza tak naprawdę na dość mało, ale już taka jeszcze 1/3 czuję, że jest 300 gramów, no jeżeli damy 30 gramów z rana, czy 20 nawet, no to tak jak możecie policzyć, około 10 dni, 12 i ta glutaminka się kończy. No ale taki sport, więc trzeba oczywiście sobie z tym radzić. Witamina D3. Firma HeroLab, stężenie bardzo mocne, 8000. Stężenie bardzo mocne i stężenie według mnie odpowiednie, jeśli mowa o producencie, ponieważ wiadomo, słońce jest, słońce nie ma, no to jest Polska tak naprawdę, no, słoneczne miesiące to tak naprawdę czerwiec, lipiec, sierpień i to nie do końca, co pokazał nam ten rok i według mnie taka jedna tableteczka super opcja. Wiele osób tak naprawdę stosuje około 5000, niektórzy stosują około 10. Wątpię, że ktoś biorąc 8000 jednostek, bo takie opinie też słyszałem, byłby w stanie przedawkować lub przedobrzyć, może tak to nazwijmy, z witaminą D3, więc według mnie całoroczna suplementacja to również witamina D3 i tak naprawdę zobaczcie, 240 tabletek. Starcza nam to na cholernie dużo, więc śmiało, jeżeli chcecie, możecie podzielić, będzie 4000, natomiast ja zażywam jedną tabletkę całą, no i lecimy sobie dalej. Ashwagandha. Ashwagandha o tyle fajnie, że ashwagandha z HeroLabu, zaraz tutaj przeczytam, to jest właśnie zawartość 9% witanolidów, ja już ślepy, a chcę dobrze wam to wszystko przeczytać i nie chcę tutaj żadnych bzdur nagadać, a nigdy się nie szykuję do materiałów, jak wiecie, więc po prostu lecę na żywioł. Słuchajcie, jedna kapsułka, również macie 90 kapsułek w opakowaniu, według mnie jedna kapsułka przed snem, ewentualnie dwie. Na prepie podczas przygotowania zawodów wrzucałem dwie, ale według mnie ashwagandha, melatonina oraz magnez, tutaj znalazłem, oraz magnez. To jest taki mój must have na każdą noc, przed każdym snem i to leci przez cały rok, natomiast zaraz powiem o reszcie. Bardzo, bardzo ważne jest to, aby właśnie to stężenie było odpowiednie. Wiecie, różni są producenci suplementów, różne suplementy możemy dostać na rynku i często jest to tak naprawdę jakieś tam sprasowany gdzieś tam liść tej ashwagandy, no jest po prostu ashwagandha zapakowana w kapsułkę, no i macie jedną kapsułkę, to ashwagandha tak naprawdę. Tej ashwagandy tam w tej kapsułce tyle co nic, ale tutaj naprawdę jestem pewny, że jest to, co powinno być i śmiało naprawdę polecam, ponieważ uspokaja i widzę, że przynajmniej przy całym staku, nie będę mówił, że ashwagandha działa tak, że zasypiam i jest super. Ja ogólnie jestem osobą, która ma bardzo mocne problemy, jeśli mowa o śnie, ale jeżeli stosuję cały ten stak, czyli melatonina, ashwagandha i magnez, no to sen jest na pewno głębszy i na pewno robi to robotę taką, jaką bym chciał, czyli nieważne jak długo śpię, ważne jak bardzo głęboko śpię przez długi okres czasu, więc to robi robotę, widzę, że to się sprawdza, więc naprawdę ją polecam. Kurkumina, tutaj mamy kurkuminę z piperyną, z tego co pamiętam, tak dokładnie, również jedna kapsułka, super suplement, według mnie również podstawa, jeśli mowa o suplementacji. Święty antyoksydant, można powiedzieć, działa super przeciwzapalnie, według mnie również fajna opcja. Ogólnie te suplementy, powiem wam, że są zrobione z naprawdę wysokim stężeniem, co jest aż dziwne, bo są takie zrobione, jakbym robił ja sam dla siebie. No, troszkę może niektóre rzeczy podtuningowe, wiadomo, no, to już nie może być wszystko indywidualne, ale jest to zrobione naprawdę z wysokim stężeniem i opakowania są też dość duże, więc na długo starczają. Jeżeli ja przyjmuję jedną kapsułkę, tak jak widzicie, aż na 2 miesiące mi dostarczy, no i na pewno nasz układ immunologiczny, wszystko to się odwdzięczy, jeżeli będziemy stosować tego typu suplementy. Tutaj mamy NAK, również święty antyoksydant. Przy dużej ilości również suplementacji mocniejszej, na pewno NAK jest wskazany w większych dawkach. Tutaj mamy również duże stężenie, aż 800 mg. U mnie jedna tabletka rano, jedna tabletka wieczorem.
a podczas przygotowań bywało tak, że było po prostu 2 tabletki rano, 2 tabletki wieczorem, tak jak mówię. To jest suplementacja ta groźniejsza, ta, której tak naprawdę nie jestem jakimś największym fanem, z przesadzaniem. No, musiało to być stosowane, wszystko musi być tutaj, wątroba nasza musi być chroniona, antyoksydanty również, wiadomo, jak najbardziej wskazane, więc i kurkumina świetnie się sprawdzi w połączeniu z znakiem, ale również jeśli mowa o tutaj niedocenionej również witaminy C. Witamina C również jest świetnym produktem, który można zaliczyć do produktów właśnie tego typu, ale zaraz sobie o tym powiemy, więc jeśli mowa o NAK-u, 1 tabletka rano, 1 tabletka wieczorem, około 1000 mg. Tutaj mam akurat 800 mg, więc wiadomo, nic tam nie dzielimy, nic tam nie dłubiemy. 1 tableteczka z rana, 1 tableteczka wieczorem i na pewno nam to w zupełności wystarczy. Naprawdę czuć różnicę, jeśli mowa o przynajmniej wyniku badań po stosowaniu dużych ilości NAK-u, dużych ilości produktów, które są właśnie antyoksydantami. Jak miałem gorsze parametry, jeśli mowa właśnie o wątrobie, stosując w dużych dawkach, aż można powiedzieć przesadzając troszkę, z tego typu produktami naprawdę poprawa była dość szybka i znaczna, więc na pewno działa. No i magnez. Magnez, no jak to można powiedzieć, jak to magnez? Prawidłowe funkcjonowanie organizmu, skurcze mięśniowe, praca naszych mięśni, tak naprawdę must have i bardzo mocno czuć u wielu osób niedobory magnezu. A jeżeli tym bardziej stosujemy przetreningóweczki, no to magnez według mnie również powinien wlecieć. Wielu mówi, że łatwo przesadzić z magnezem, natomiast u mnie na nos aż 500 mg. Tutaj w tabletce mamy 150, z tego co pamiętam. Tak, w 2 kapsułkach 300, więc w jednej 150. U mnie lecą 4 tego typu tabletki i powiem Wam, że po okresie startowym, kiedy czułem na treningu, że mój układ nerwowy jest mocno zajechany, jak to się objawia? Objawiało się tym, że na przykład robiłem ściąganie na triceps i cały drżałem, robiłem wyprosty nogi, cały drżałem. Czułem, że jestem naprawdę już przemęczony, że ten organizm potrzebuje delikatnie, mówiąc, odpoczynku. Magnez nawet 2 bądź nawet 3 razy dziennie w dawce 400 mg, 500 mg na pewno mi pomógł i w takich dawkach był stosowany. Duża ilość wody, również jeżeli macie tego typu problemy. No i co? Według mnie również must have i 100 tabletek, tak? 100 tabletek starczy nam również na bardzo długi okres czasu, więc super. Tutaj co mamy? Omega-3, kwasy omega-3. Też podczas przygotowań must have, jeżeli chcecie zadbać o Waszą i pamięć, i lipidy i tym podobne. Omega-3 osobiście nie jestem fanem, ponieważ już tyle lat biorę tą omegę i nadal nie mogę przełamać się do, może nie tyle co smaku, no bo sama kapsułka w sobie smaku nie ma. Tylko jak nam to podejdzie, to troszkę tą omegę czuć, a ja zawsze wszystkie suplementy popijam albo wodą, albo kolą. A nie daj Boże jeszcze kolą mocno gazowaną, świeżą taką, świeżo wyjętą z lodówki. No to omegę strasznie mocno czuć, no ale dlaczego omega jest ważna? Ponieważ no, na pewno wielu rybek nie jemy. Tutaj też również bardzo fajny skład, jeśli mowa o tych kwasach, więc według mnie no naprawdę fajne stężenie. 120 kapsułek, jakie dawkowanie? Od 3 do nawet 6 czy 7 kapsułek w ciągu dnia. Możemy stosować omegę do każdego posiłku, czyli po jednej kapsułce. Możemy stosować z samego rana, możemy stosować na wieczór, na noc, tak naprawdę taką omegę. Rzędu, nie wiem, 3 czy 5 właśnie kapsułek jednorazowo. Natomiast u mnie osobiście cała dawka leci z rana. Produkt również, no według mnie, no, lipidy, nasze serducho, to wszystko jest mega, ale to sami wiecie, no mega ważne. Co mogę więc powiedzieć? No są to produkty tak naprawdę typowo prozdrowotne. Może się wydawać, że jest tego dużo, chociaż dużo tego nie ma. Brakuje nam tu koenzymu Q10 i tak dalej. Natomiast no, omega-3 na pewno jest taki must have, D3 na pewno jest taki must have, K2 również, którego tutaj niestety nie ma, więc Wam nie pokażę. No są suplementy, które są naprawdę niezbędne, magnez również i wypadałoby je stosować, jeżeli dbamy o nasze ciało, dbamy o naszą masę mięśniową, chcemy wyglądać na zdrowych facetów czy zdrowe kobiety, to również myślę, że warto zadbać właśnie tymi suplementami o środek, a tym bardziej, jak powiedziałem, bardzo dużo kapsułek, bardzo fajne stężenia, więc polecam. I teraz tak, witamina C w jednej tabletce 1000 mg. U mnie podczas różnego typu infekcji, ponieważ to się świetnie sprawdza przy chorobach, jest też świetnym antyoksydantem, naprawdę bardzo mocnym, bardzo mocno niedocenianym. No i co jeszcze warto dodać, w aptekach macie 10-krotnie mniejsze stężenie bardzo często w różnego typu suplementach, więc tutaj 1000 mg, no to jest super. Ale witaminę C podczas infekcji stosuję nawet 5 razy dziennie, czyli daję do każdego posiłku po 1000 mg, a klasycznie, jeżeli powiedzmy jestem zdrowy, teraz nie jestem, więc też te 5 razy 1000 na pewno poleci w dniu jutrzejszym. 2 razy dziennie
po kapsułce 1000 mg, więc 2000 mg na pewno wystarczy. Świetny antyoksydant, tak samo właśnie jak NAK i jak kurkumina, więc według mnie bardzo warto o to zadbać. Melatonina, dawka 1 mg, jeśli mowa o dawkowaniu tutaj widzę przeznaczonym, natomiast jedna kapsułka posiada 8, jedna kapsułka posiada aż 5 mg, ale tutaj właśnie pokażę Wam fajnie. Mam otwarte oczywiście, bo ja mówiłem, stosuję. Możemy sobie normalnie to podzielnikiem do tabletek, czy akurat ząbkami sobie przegryźć, mamy mniejszą dawkę. Wiele osób mówi, że po 5 mg czuje się rano tak śpiąco i tym podobne. Ja się nie czuję. Jedna kapsułka do magnezu, jak wcześniej wspomniałem, i do ashwagandy, i też melatonina według mnie super opcja, tym bardziej dla osób, które mają problem nie tyle co z zaśnięciem, co z głębokim snem, wybudzają się w nocy, więc na pewno melatonina pomoże. No i EAA, wielu osób też tutaj jakby do czego dąży? Do suplementu trzeba podejść dość mocno według mnie racjonalnie. Mam nadzieję, że ostrość łapie dość mocno racjonalnie. Co mam na myśli? Według mnie najważniejsze są podstawy, czyli profilaktyka. EAA już będzie takim dodatkiem. Oczywiście są to aminokwasy. Aminokwasy te u mnie występują podczas jednostki treningowej w postaci, że tak powiem, w postaci płynnej, chciałem powiedzieć. Wsypuję około 20-30 gramów do shakera, taki shake sobie wypijam w trakcie treningu. Jest to suplement dość drogi, więc wiem i jestem jakby świadom, że nie każdy będzie w stanie sobie na to pozwolić, że tak nie było, że tutaj, nie wiem, wszyscy z chłopakami na kanale reklamujemy te suplementy, dostajemy je za darmo i po prostu sobie je jemy pod korek, bo nas na to stać, bo nas nic to nie kosztuje. Tak nie jest. Uwierzcie mi, że czasami naprawdę się pieniążki odkładało, aby tego typu suplementy zakupić, ale nie będę też lał wody i ściemiał. Jeżeli miałbym do wyboru omega-3, magnez i tak dalej, te podstawy, które powiedziałem, a kupić EAA, to na pewno wybrałbym tego typu produkty. EAA zostawmy dla osób, które naprawdę mogą sobie pozwolić na tego typu wydatek. Nie jest to, wiadomo, nie są to jakieś miliony, no ale jedno opakowanie, drugie, trzecie, czwarte, piąte i to się zbierze. Jakaś tam taka większa sumka, ale EAA bardzo fajnie. I jeżeli możecie, kupujcie, ale jeżeli tak naprawdę nie, jakby będziecie czuć się troszkę niekomfortowo, jeśli mowa o portfelu, to możecie sobie, że tak powiem, odłożyć to na dalszy plan i wrzucić sobie dopiero później. Słuchajcie, no tak jak pokazałem Wam, te suplementy z Hero Labu są przeze mnie stosowane, według mnie same podstawy. Również jakieś suplementy jeszcze tutaj mogłyby się pojawić, bo widziałem, że jest beta-alanina, którą już zjadłem. Jest Flex, który jadłem, ale też już zjadłem. AKG, to jest nowość akurat. AKG również stosuję i bardzo często wolę nawet użyć AKG aniżeli cytrulinę, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, przy carbo czy przy treningówkach te dolegliwości u mnie, ja mam problemy z refluksem dość mocne, więc u mnie to czuć i też wolę zamiast cytrulinki często sobie wrzucić AKG podczas treningu, około 10 gramów i też robi fajną robotę. No i co Wam mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że materiał się podobał. Powiedziałem Wam, co biorę, dlaczego. Oczywiście możemy nagrać również materiał, gdzie będziemy skupiać się na danym produkcie, czy na danych 3 produktach dość dokładnie. Mówimy to od A do Z, natomiast jak widzicie, już chwilkę ten materiał trwa. A jeżeli miałbym tutaj usiąść nad EAA na przykład i mówić o tym suplemencie non-stop, z czym nie mam oczywiście problemu, zajęłoby to na dobre 10 czy 15 minut. O magnezie również, o witaminie C również, więc możemy tego typu materiał nagrać, ale dajcie w komentarzach, czy chcecie o tym wiedzieć tak naprawdę wszystko, czy wystarczą Wam po prostu tego typu informacje dość mocno streszczone, a my po prostu jakby tutaj skupimy się na tym, co Wy chcecie słyszeć i to nagramy. Dobra, słuchajcie, subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarz, powiedzcie, co Wam się podobało, a co się nie podobało. Dajcie znać również, co jest przez Was stosowane i oczywiście z kodem RealProgress10 rabacik. To już oczywiście typowo reklamowo, ale zapraszam do zakupów. No, z tego korzystam, nie zmyślam, więc jak coś to wpadajcie, kupujcie i widzimy się przy kolejnym materiale. Dzięki bardzo, hejka!